Zabierzemy Was dziś do miejsca nazywanego piaszczystą kosą Polski, które jeszcze kilkaset lat temu było ciągiem niewielkich wysepek. Przez złośliwych nazywane bywa końcem Polski, choć mieszkańcy uważają, że to tu Polska się zaczyna. Zobaczymy najdalej na północ wysunięty punkt naszego kraju, sprawdzimy, co grasuje w dawnych bunkrach i jak zagospodarowano stary kościół, a także spróbujemy dowiedzieć się czegoś o połowach ryb i myślistwie morskim. Przepiękna miejscowość, położona, jak mówią mieszkańcy, na początku Polski. Otoczona z trzech stron wodą, szerokimi piaszczystymi plażami, przemieszanymi z urokliwymi sosnowymi lasami. Otoczona nutką tajemniczości, gdyż do 1996 roku dostać się tu można było dopiero po przejściu kontroli wojskowej na bramach wjazdowych. Dziś możemy już oglądać Półwysep Helski w całej okazałości, ale zanim dotrzemy na Hel, odwiedzimy najdalej na północ wysunięty fragment Polski. Przez długi czas przylądek Rozewie uważano za najdalej wysunięty na północ punkt Polski. Pomimo, iż najnowsze badania przypisują to miano Jastrzębiej Górze, to wciąż macie szansę poczuć się tu jak na krańcu świata. Symbolem Rozewia jest latarnia, najstarsza tego typu budowla na polskim wybrzeżu. Zgodnie z legendą, w miejscu, w którym stoi, początkowo rozpalano ogniska. Rytuał ten przypisuje się córce kapitana, która jako jedyna ocalała z katastrofy statku, który rozbił się o skaliste wybrzeże. Miało to sprawić, by nikogo więcej nie spotkał równie tragiczny los. Z biegiem czasu miejsce ogniska zajęła latarnia, która stoi w Rozewiu po dziś dzień. Na Rozewiu istnieją dwie latarnie, stara i nowa. Stara to czynna do dziś latarnia z 1822 roku, poddana dwóm modernizacjom w 1910 i 1978 roku. Nowa, uruchomiona w 1875, funkcjonowała równocześnie ze starą do 1910. Po modernizacji starej została wyłączona. Sama latarnia nosi imię Stefana Żeromskiego, który na początku lat 20. odwiedził Rozewie i według pogłosek pomieszkiwał nawet w latarni. Obecnie budynek jest udostępniony do zwiedzania, a w jego wnętrzach zlokalizowane jest małe muzeum latarni morskich.
Na terenie stanowiska artyleryjskiego B1 Anton, dawnej niemieckiej baterii dział 406 mm Schleswig-Holstein, powstało w 2016 roku Muzeum Helu. Mieści się tu bardzo bogata kolekcja etnograficzno-przyrodnicza, a na terenie wokół schronu urządzono ogród botaniczny z roślinami endemicznymi. Jest tu również spora ptaszarnia z pawiami królewskimi i kurami ozdobnymi, które swobodnie przechadzają się po terenie. Stanowisko B1 Anton jest jedną z 3 działobitni niemieckiej baterii Schleswig-Holstein. Szczegółowo o baterii opowiadamy w jednym z poprzednich naszych filmów. Link do niego znajdziecie w zakładce na górze i w opisie pod filmem. Po II wojnie światowej zostało przejęte przez Wojsko Polskie i wykorzystywane jako punkt łączności marynarki wojennej. Gdy zostało opuszczone przez żołnierzy, niszczało przez kilka lat. W 2015 roku przejęło je Stowarzyszenie Przyjaciele Helu i postanowiło urządzić w wyremontowanych pomieszczeniach Muzeum Przyrodniczo-Etnograficzne. W muzeum możemy obejrzeć pogrupowane tematycznie wystawy prezentujące ciekawe wątki helskiej historii i życie codzienne tutejszych mieszkańców. Zwiedzanie rozpoczynamy, jakby nie było, od pobytu nad brzegiem Bałtyku, by przez ekspozycję wag dojść do pomieszczeń przedstawiających kulturę i historię helskich Kaszubów. Zobaczymy, jak mieszkali dawni mieszkańcy Półwyspu oraz gdzie i jak pracowali. Jest tu warsztat stolarski, ale i mały, można by rzec przydomowy browar. Znajdziecie tu także sporą wystawę szat liturgicznych i dewocjonaliów z cennym tabernakulum z sanktuarium w Swarzewie. Więcej o historii Helu dowiecie się również oglądając precyzyjnie wykonaną makietę miasta i kurhausu, czyli dawnego domu zdrojowego. Druga część wystaw dotyczy przyrody Półwyspu Helskiego. Można tu obejrzeć pokaźnych rozmiarów ekspozycję przedstawiającą najpopularniejsze gatunki roślin i zwierząt spotykanych na Helu oraz niesamowitą kolekcję życia zatopionego w bursztynie. Stworzone przez pasjonatów muzeum jest jednym z ciekawszych miejsc w regionie. Możecie tu obejrzeć bardzo atrakcyjne wystawy, ale także poobcować z nietuzinkowymi zwierzętami i odpocząć na ławeczce pośród pięknej roślinności. W centrum Helu, przy najchętniej uczęszczanym przez turystów bulwarze nadmorskim, tuż obok portu, w zabytkowym, poewangelickim kościele pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, mieści się Muzeum Rybołówstwa. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1417 roku, kiedy pełnił on funkcję kościoła parafialnego. W XVIII wieku silne sztormy i wzburzone fale mocno podmyły skarpę, na której stoi kościół. I w 1861 roku doszło do tragedii. Frontowa część kościoła obsunęła się do morza. Dość szybko przystąpiono do naprawy zniszczeń, nadając budowli formę zbliżoną do obecnej. Kościół mocno ucierpiał w czasie wojny i miał zostać rozebrany.
Uchroniła go przed tym decyzja konserwatora zabytków, który zaproponował odbudowę i przeznaczenie budynku na muzeum. W 1972 roku obiekt przekazano Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku. Obecnie w muzeum obejrzeć możemy wystawę poświęconą tradycyjnemu rybołówstwu i szkutnictwu kaszubskiemu, historii polskiego rybołówstwa morskiego oraz ekologii Bałtyku. W muzealnych gablotach zgromadzono mapy, archiwalne zdjęcia, modele statków i wiele innych ciekawych eksponatów. A w zrekonstruowanym warsztacie szkutniczym zobaczymy narzędzia do wytwarzania łodzi, przyrządy do połowów ryb i myśliwstwa morskiego. Natomiast wokół budynku znajduje się jedyny w swoim rodzaju skansen tradycyjnych łodzi rybackich. Niewątpliwą atrakcją Muzeum Rybołówstwa jest możliwość wejścia na drewnianą wieżę widokową o wysokości 21 metrów, z której roztacza się piękna panorama na miasto, port i Zatokę Gdańską. Hel należy do najstarszych miast na Pomorzu. Dzięki połowom i handlu śledziami szybko stał się ważnym ośrodkiem rybackim. Dziś funkcjonuje tu zarówno port, jak i przystań jachtowa, a osłaniający je falochron jest popularnym miejscem nadmorskich spacerów. To tu zwykły spacer może zamienić się w niesamowitą lekcję historii i wciąż można tu poczuć ducha rybackiego miasteczka czy pirackiej przystani.